Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie na naszym spacerze Power Walku, w którym idziemy krok po kroku do dobrostanu razem z naszym partnerem, platformą MultiLife od Benefit Systems. Moi drodzy, może nie powinienem zdradzać takich szczegółów, ale dosłownie chwilę temu, jak montowałem sprzęt do nagrania tego dzisiejszego spaceru, to, nie uwierzycie, ale prezent spadł z nieba prosto na kamerę. Ja to odbieram jako szczęście, no ale zaznaczeni już jesteśmy dzisiaj naturą, bo to prosto z przelatującego ptaka. No ale tutaj Kasia, która idzie obok mnie. Hej, Cześć. cześć. I Adam, którym Wam przedstawiam. Cześć, witajcie. Poratowali mnie, no i już wszystko, kamera jest czysta. Tak jest, no my też wychodzimy z założenia, że w przyrodzie nie ma rzeczy brzydkich czy ładnych, wszystko jest potrzebne, więc wierzymy, że ten znak od przyrody też się czemuś pewnie przyda. No właśnie. Niech to szczęście spłynie na nas wszystkich. Moi drodzy, mam pytanie do Was. Tutaj zwracam się do Was, wszystkich, którzy dołączyli do naszego dzisiejszego spaceru. Czy kiedykolwiek robiliście kąpiele leśne? Albo może jak się mówi? Uziemialiście się. Umiezialiście się, stojąc boso albo maszerując boso, stojąc na mchu, albo na trawie, albo w ogóle na ziemi. Skąd to pytanie? Ponieważ podczas dzisiejszego Power Walka, w którym idziemy krok po kroku do dobrostanu, tak jak wspomniałem, porozmawiam z dr Katarzyną Simonienko. Cześć, To ja, Kasiu. cześć. Tak, i zaprosiłem też Adama Markuszewskiego. Leśne spacery, dzień dobry, cześć. No właśnie, chodźcie, idziemy dalej, możemy sobie tutaj skręcić w prawo. Wiecie, o czym dzisiaj porozmawiamy? O tym, jak zaprosić naturę do naszego ciała i umysłu. Dlaczego taki temat i dlaczego z Wami? No właśnie, powiedzcie, przedstawcie się, czym się zajmujecie na co dzień? Ja jestem lekarzem psychiatrą, więc część swojego życia zawodowego spędzam klasycznie w poradni, w gabinecie, w zamknięciu, ale wychodzę z założenia, że to nie jest wyłączna okoliczność, która sprzyja naszemu zdrowiu, więc też zabieram innych i siebie przy okazji do przyrody, żeby tam się regenerować, żeby dbać o zdrowie w ramach profilaktyki, rehabilitacji, więc pracuję w poradni psychiatrycznej, pracuję w lesie, w terenie. W obu przypadkach staram się wspierać ludzi w tym, żeby byli zdrowi i dobrze się czuli. A Ty, Adam? Jestem trenerem i przewodnikiem kąpieli leśnych i terapii leśnej i zabieram ludzi na takie powolne spacery i doświadczenia w lesie, gdzie mogą lepiej poznać siebie, poznać inne osoby i nawiązać kontakt z przyrodą, która jest dookoła. Tak jak my dzisiaj na początku spaceru. Dokładnie. Nie wiem, czy zauważyliście, zwracam się do wszystkich, którzy nas oglądają w tym momencie na YouTubie, bo my też nadajemy na Spotify i na Apple Podcast, więc ci, którzy nas słuchają, to musicie uwierzyć nam na słowo, a ci, którzy nas widzą, to zobaczcie, jak my się ubraliśmy dzisiaj kolorystycznie. Wy na zielono, no bo tematycznie, w temacie kąpieli leśnych, a ja w kolorze Power Walka, czyli naszym batatowym. No inni mówią też, to jest kolor ceglany. No, ale to tak mała stawka, ale kolory też się w życiu liczą, prawda? Barwy ziemi, sama przyroda. Dokładnie, dokładnie. Tak jest, nawet są zaproszenia, które stosujemy w czasie kąpieli leśnych i na przykład jeżeli zajmujemy się rozszerzaniem zmysłu wzroku, no to zwraca się uwagę na różne kolory, które są w przyrodzie, na różne odcienie zieleni, brązu, żółci i tak dalej. Więc to jest jakaś praktyka uważności. No, ja też na to zwracam uwagę i to widzę, że kolory na mnie oddziaływują. Powiedzcie, na czym polega terapia leśna? To jest taki powolny spacer po lesie, gdzie zatrzymujemy się kilka razy, tak żeby doświadczać wieloma zmysłami tego, co jest dookoła i wchodzić w kontakt właśnie i ze sobą, z innymi osobami, ale też właśnie odkrywać coś nowego, co jest w przyrodzie. Czy terapia leśna w takim razie to jest spacerowanie w grupie, tak jak przed chwilą powiedziałeś, czy można też taką terapię prowadzić w pojedynkę samemu? Można jak najbardziej uważnie chodzić po lesie samemu i mamy takie dwa terminy, które się trochę ze sobą pokrywają, a trochę nie. Pierwszym z nich jest kąpiel leśna i kąpiel leśna to jest właśnie takie zanurzenie się w atmosferze lasu przy pomocy wszystkich zmysłów, uważności, w koncentracji na tu i teraz, po to, żeby się zrelaksować, żeby nam było przyjemnie, żeby poprawić dobrostan. Natomiast terapia leśna
To już jest taki bardziej zaawansowany spacer, gdzie wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, różnego rodzaju elementy arteterapii na przykład i ona się odbywa z przewodnikiem. Kąpiel leśna też się oczywiście odbywa z przewodnikiem, ale można ją robić samemu, natomiast terapia leśna zawsze, dlatego że na nią przychodzą już osoby, które bardzo często mają jakąś trudność. Są na przykład w trakcie rehabilitacji bądź wspomagania leczenia depresji, zaburzeń lękowych, są z problemami onkologicznymi, więc to są ludzie, którzy potrzebują też uważnej opieki kogoś, kto ma odpowiednie kwalifikacje, żeby ich dobrostan wesprzeć. Czyli rozumiem, że taka terapia leśna jest prowadzona według pewnego schematu, programu naukowo opracowanego i wy, między innymi wy, jesteście osobami, które zajmują się tym zawodowo. Dokładnie. Jest tak, że sama metoda kąpieli leśnych została wymyślona w Japonii w 1982 roku, kiedy dyrektor Agencji Leśnictwa Tomohide Akiyama właśnie chciał zachęcić ludzi do tego, żeby wychodzili z biurowców, gdzie się przepracowywali i szli do lasu. Tak, żeby korzystali z fitoncydów, które są w powietrzu, z tego właśnie niezwykłego środowiska, które może poprawić stan zdrowia fizycznego i psychicznego. No i później zaczęły się badania na temat wpływu lasu na zdrowie człowieka i w pewnym momencie profesor Miyazaki, który akurat prowadził jedne z badań, powiedział, że już nie można mówić po prostu o takim dobrostanowym tylko wpływie lasu, tylko trzeba mówić o terapii leśnej. O metodzie naukowej, bo tych badań jest tak dużo. One dotyczą fizjologii, dotyczą wpływu na układ immunologiczny, hormonalny, nerwowy, oddechowy, układ krążenia, na sekrecję neuroprzekaźników, więc bardzo dużo badań, bardzo różnorodnych. No i stąd, żeby jakby uwydatnić to pole evidence-based medicine, czyli że to jest coś opartego na dowodach, a nie tylko na takim poczuciu, że nam jest lepiej subiektywnym, wprowadzono termin terapia. I teraz też się troszeczkę to rozróżnia. Kąpiele leśne to jest bardziej taka gałąź turystyczna, bardzo fajna, którą można właśnie sobie implementować gdzieś tam w agroturystykach, czy jak się jest przewodnikiem w parkach narodowych, albo gdzieś tam właśnie w pięknych okolicach przyrody. Natomiast terapia leśna trochę bardziej medycznie. Japończycy jeszcze mają medycynę lasu, więc to już jest w ogóle stricte pod lekarzy. Jest bioróżnorodność w temacie, więc czym więcej opcji, tym czasami lepiej, bo do szerszej ilości osób można dotrzeć. Mówicie o dalekiej Japonii, ale przecież my, Polacy, chyba też nam blisko do lasu, prawda? No pewnie. Polska, czyli od Polan pochodzimy. Tych, którzy na polach i lasach, łąkach się, że tak powiem, tutaj nie wychowali, ale tutaj założyliśmy ten nasze państwo polskie, co? Dokładnie, las dawał ludziom szansę na przetrwanie jednak i tutaj były właśnie i maliny, jagody, grzyby, no jednak jesteśmy krajem, w którym ludzie bardzo często chodzą na grzyby i korzystają po prostu też z dobrodziejstw lasu, no ale też były materiały do budowania domu, więc my jesteśmy blisko też z przyrodą, no i trzeba powiedzieć o Świętych Gajach, gdzie ludzie też chodzili, modlili się, czy tam były sądy tak naprawdę. Poczekaj, jakie sądy? Weź wytłumacz, pociągnij trochę ten temat, bo to mnie zainteresowało. Chodzi o to, że wtedy, jakby to powiedzieć, wyroki mogły przychodzić z tego miejsca albo od bogów, którzy gdzieś właśnie byli w których drzewach, czy usabiali jakieś drzewa. W Świętych Gajach też odbywały się wiece, to taki typowy dla naszych przodków sposób zarządzania plemieniem, sprawowania władzy i wierzono, że właśnie w lasach, w gajach, głównie pod dębami jest najlepsza po temu okoliczność, żeby podejmować mądre decyzje. No i my poniekąd dzisiaj możemy to potwierdzić badaniami, ponieważ okazuje się, że drzewa wydzielają fitoncydy, o których Adam wspomniał, czyli to są takie cząstki fito, to jest roślina, cide to jest zabijają organizmy chorobotwórcze, więc poprawiają naszą odporność, ale przy okazji wspierają pracę mózgu i całego układu nerwowego. Więc faktycznie w lesie my mamy szybsze i bardziej sprawne procesy podejmowania decyzji, zapamiętywania, kojarzenia, przy czym dużo mniej się męczymy, a wręcz się regenerujemy, więc nasi przodkowie mieli rację. I taka dygresyjka ze średniowiecza. Sagi germańskie opowiadają o narodzie, który mieszkał na wschód
od Pogórza Rudawskiego. Wiemy, że to są tereny dzisiejszej Polski i tych plemion się obawiano, bano się je atakować, ponieważ to byli ludzie lasu i nigdy nie było wiadomo, kiedy wyskoczą z tego lasu, a wiadomo było, że świetnie sobie w nim radzą i potrafią dobrze przetrwać. Ten teren nazwano Myrk-Wid, czyli Myrk od mrok, Wid, Wald, niemiecki, staroniemiecki Wid, czyli las, więc był Myrkwid. Potem w Anglii troszkę to przekształcono na Mirkwood. Jak ktoś czyta Tolkiena, to wie, że to jest Mroczna Puszcza, więc te wszystkie enty, elfy i tak dalej to w Polsce. Jeśli ktoś by chciał, to jeszcze w Białowieży jest taki kawałek lasu, który ma 12 000 lat, więc jeżeli szukać gdzieś elfów i robić wiece, to jest bardzo dobre miejsce. Czyli w lesie las daje moc, No można by tak. powiedzieć. Taki wniosek z tego, co powiedzieliście, wyciągam. Jedną rzecz powiedzieć. No jasne. Ponieważ z Japonii ta metoda przeszła do Stanów Zjednoczonych, gdzie Amos Clifford zaproponował pewien schemat, jak można chodzić po lesie. Na początku właśnie zwrócić uwagę na ciało, na oddech i później przejść do takiej, do rozszerzania zmysłów. Ponieważ zobaczył, że ludziom, którzy są z zachodniego świata, ciężko po prostu odpocząć, że potrzebują małych zadanek, żeby jednak trochę pomóc sobie w tym zwolnieniu tempa i w uważności. I dzięki takiej wzrostowi uważności na to, co jest dookoła, człowiek zaczyna odpoczywać i kontaktuje się lepiej z otoczeniem. Ja jeszcze chciałam dodać, że to nie jest jedyna słuszna ścieżka. To nie jest tak, że my prowadząc lasoterapię czy kąpiele leśne mówimy, że tak, trzeba chodzić po lesie, kropka. Chodzić po lesie można naprawdę na różne sposoby. Część osób ma to po prostu w genach, w kościach, instynktownie wie, jak to robić, albo robi to różnie. Robi zdjęcia przyrodnicze, ogląda sobie jakieś tam owady czy ptaki, chodzi na jogging i to są wszystko nasze dobre, sprawdzone metody. Ta, którą my promujemy, to jest propozycja. To jest jedna z bardzo wielu metod, która ma swój algorytm, a jak wiemy, współczesna nauka lubi algorytmy i badania, no więc dlatego się tym algorytmem podpieramy. Natomiast pamiętajmy, że nawet jeżeli pójdziemy posiedzieć w lesie, i tak ta biochemia leśnego powietrza będzie działać. Tak, tutaj to, co jest ważne, bo ludzie mogą mieć różne skojarzenia, jak słyszą hasło kąpiel leśna na przykład. Pani na przykład, zobaczcie, Gdzieś tutaj. Drzewie, jakąś Kąpiel leśną? relaksację. Tak. No może. Właśnie, bo ludzie sobie mogą myśleć, no dobra, pójdziemy przytulać się do drzew, co to jest. No, my do tego, można tak robić, ale niekoniecznie to jest jedyny sposób i nie trwa po prostu całego spaceru, który właśnie pani tutaj się rozciąga. To jest właśnie dobry sposób na start. No ale to jest tak, że nie trzeba w takiej formie spędzać czasu w lesie. Można też zacząć zwracać uwagę na dźwięki, na kolory, na to, co widać, na faktury, które są dookoła. Więc to są takie małe kroki, które można zrobić w czasie kąpieli leśnych. No ludzie też myślą o tym, że to jest czucie energii drzew. No to nie jest sylwoterapia. To jest właśnie, tak jak Kasia mówiła, metoda oparta na badaniach naukowych, więc musimy powiedzieć, że nie trzeba. Na energię nie mamy badań. No, Nie mówię, że jej nie ma, Tak. bo nie wiemy. Po prostu jeszcze tego nie wiemy. Być może kiedyś takie badania powstaną. Przypomniała mi się scena filmu Avatar, kiedy ta jedna z głównych postaci robiła badania, jakie są przepływy energii pomiędzy drzewami, prawda, na tej fantastycznej planecie. Do mnie to trafiało właśnie, Pewnie. żeby pokazać, jak natura jest połączona. Nawet myślę, że bardziej niż my, ludzie. Ale tym bardziej, że miała trochę więcej czasu na to, No tak. ale nie tak jak my, więc powinniśmy najlepiej my się także połączyć z naturą, o czym często tutaj mówimy na naszych powerwalkach, a w tym odcinku specjalnym, odcinku Krok po kroku do dobrostanu, bo też to, jak wspominaliście, do dobrostanu mocno wpływa na nasz dobrostan, taki kąpiel leśna, to jak najbardziej tak. Fajnych gości zaprosiłem, co? Na dzisiejszy powerwalk. Zobaczcie, proszę, myślę, że takimi jesteście samograjami, bo ja mam przygotowane tutaj listę pytań do Was, a Wy sami z siebie odpowiedzieliście na większość. No Za to Wam dziękuję. możemy, tak. Możemy jeszcze długo. Nie, no mamy jeszcze tutaj, myślę, że jakieś 8-10 minut tego spaceru, więc śmiało, ale właśnie ja z uśmiechem to mówię, bo
czuję od Was niesamowicie dobrą energię. To po pierwsze, mam nadzieję, że Wy również tutaj, jak idziecie razem z nami. Pamiętajcie, do czego zachęcamy, żebyście wyszli na spacer, najlepiej po lesie, albo po jakimś parku, tak jak my idziemy, albo po trawie, po polu i wtedy nas słuchali, bo wtedy macie 2 w 1. Nie dosyć, że zdrowie, o które dbacie idąc na spacer, a po drugie dawkę fajnych informacji, wiedzy właśnie na temat kąpieli leśnych. Mówiłaś, Kasiu, o tym, jak na układ nerwowy dobrze wpływa kontakt z naturą w lesie na różne sposoby, ale gdzieś tam też słyszałem, że na poziom kortyzolu. Też badania dowodzą, że bliski kontakt z ziemią albo z jakąś naturą, nawet dotknięcie się blisko natury, to potrafi na ten poziom wpłynąć i go obniżyć, prawda? Tak jest. Ja jeszcze tylko dygresyjkę, bo tak spacerujemy i patrzę na bieżąco, co tutaj wokół nas się dzieje. I przed chwilą właśnie zobaczyłam chłopca, który ma 2 patyki w rękach i tymi patykami, tak jak jakimiś japońskimi narzędziami do walki, nie wiem, czy to się dobrze... Mieczami. Nunchako? To takie, co tak, wiesz... Tak. Właśnie sobie coś wyobraźnie odtwarzał i przypomniała mi się teraz taka akcja, która jest właśnie przez Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnej promowana. Daj dziecku patyk zamiast smartfona. I myślę sobie, żywy przykład centrum Warszawy. On właśnie bez tego smartfona, z tym patykiem nie dość, że pobudza kreatywność, no to jeszcze wpływa sobie na ten poziom kortyzolu, bo to działa nie tylko u dorosłych, ale też pamiętajmy, że u dzieci, u młodzieży, u dzieci nawet o tyle fajnie, że widać biologicznie w rezonansie magnetycznym, jak się rozwijają struktury mózgowia. I badania hiszpańskie wykazały właśnie, że dzieci, które spędzają dużo czasu w zieleni, mają bardziej rozwiniętą istotę szarą i istotę białą mózgu i to widać po prostu, tam jest więcej połączeń synaptycznych, te mózgi są sprawniejsze. Można to zobaczyć gołym okiem. No ale wracając do tematu, kortyzol jest hormonem przewlekłego stresu, który oczywiście jest nam potrzebny do życia. Jak go jest za mało, to też mamy zaburzenia metaboliczne, ale jeżeli jest produkowany w nadmiarze, wpływa negatywnie i na naszą odporność, i na mózgowie, dlatego że w naszym mózgu są takie struktury, które są bardzo wrażliwe na zbyt dużą ilość kortyzolu. Takim kawałeczkiem mózgu jest na przykład hipokamp. I to jest taki fragment, który odpowiada właśnie za pamięć, za to, żebyśmy sprawnie sobie przypominali rzeczy. I możemy często zauważyć, że jak mamy przewlekły stres, gorzej nam się jest skupić, trudniej skoncentrować, umykają nam słowa, nie pamiętamy, gdzie coś odłożyliśmy, bo ten hipokamp właśnie tonąc w tym kortyzolu gdzieś tam zaczyna się kurczyć. I żeby z powrotem się rozkurczył, to jednak potrzebujemy głębokiego wypoczynku nie tylko na poziomie umysłu, czyli tej kory przedczołowej, ale też na poziomie ciała. No i okazuje się, że właśnie przebywanie w przyrodzie ma bardzo dużo różnych mechanizmów, które wpływają na produkcję kortyzolu, na produkcję adrenaliny, noradrenaliny, czyli to są z kolei hormony stresu ostrego. Na poziom serotoniny, to jest neuroprzekaźnik, który zaczyna nam spadać, kiedy jesteśmy w stanie lękowym, depresyjnym. Wpływa też na współczulny układ nerwowy i przywspółczulny. Współczulny to jest ten, który odpowiada za walkę, ucieczkę, przywspółczulny za relaks. Więc w lesie nam przywspółczulny pięknie zaczyna odżywać, a ten współczulny trochę zaciąga hamulec ręczny. No i jak to się dzieje? Biochemia, czyli to, co fruwa tutaj w leśnym powietrzu, co produkują drzewa, to są cząsteczki monoterpenowe i olejki eteryczne. To jest też dotykanie drzew. Właśnie to, o czym mówiłeś w procesie uziemienia. I Tak. może to brzmieć trochę taki witchcraft, jakieś czary-mary, natomiast to jest fizyka. To jest prosta sprawa, dlatego że Podejdziemy na chwilę do tego drzewa Pewnie. i dotkniemy. pewnie uziemiamy, uziemiamy nasze ciała Jak dotykacie naturalnie. je po prostu No, w normalny sposób? jak się da, Woła. oczywiście. Można ręką, można się o drzewo sobie oprzeć, tak żeby nasza skóra miała kontakt tutaj z drzewem. I zobaczmy, tutaj przechodzi proste przewodzenie ładunków elektrycznych. Po co nam to jest potrzebne? No jak mamy buty, to zwykle nasze buty mają gumową powierzchnię, więc my jesteśmy non-stop w izolacji i ładunki elektryczne nie wyrównują się z podłożem. Zobaczmy, że to jest niefizjologiczne, dlatego że ani zwierzęta, ani nasi przodkowie nie izolują się od gruntu i to nie jest tak sobie wymyślone, tylko okazuje się, że jeżeli jest swobodny przepływ tych ładunków, minimalizujemy skutki stresu oksydacyjnego, zmiatamy wolne rodniki, jesteśmy mniej podatni na zmęczenie fizyczne, więc to się świetnie sprawdza w sporcie, szybciej się regenerują mięśnie, szybciej się regenerujemy psychicznie i jesteśmy bardziej odporni na ból.
I badania na temat uziemienia dotyczyły na przykład grupy fizjoterapeutów, którzy bardzo ciężko pracują fizycznie, masują ludzi. I te osoby, które stosowały uziemienie, miały dużo lepsze parametry zdrowotne. Mało tego, ich krwinki się lepiej odpychały elektrostatycznie, więc mniejsze ryzyko ewentualnych zakrzepów. Dużo badań, bardzo ciekawych, więc warto czasami chodzić boso. Nie jest to dla wszystkich. Jak mamy na przykład cukrzycę, to niekoniecznie, no bo jest ryzyko stopy cukrzycowej. Jak mamy jakieś neuropatie, to też może niekoniecznie. Natomiast jeżeli jesteśmy zdrowi, teren jest czysty, nie wbijemy sobie nic, żadnego szkła czy jakiegoś drutu, to jak najbardziej warto. To może być dziwne na początku, potem się okazuje, że jest to bardzo przyjemne. Czy spacer po plaży, po piasku, no po piasku w ogóle też wchodzi w grę? Oczywiście, że tak. No tam nie będzie tych wszystkich fitoncydów i tak dalej, ale będzie szum fal. Japończycy mówią o efekcie hipersonicznym i to jest w trakcie badań, więc jeszcze nie wiemy, gdzie to umiejscowić, czy to jeszcze jest hipoteza, czy to już zaczyna być potwierdzona hipoteza, bo badania trwają, ale mówi się o drganiach poza progiem słyszenia, które są też odbierane przez receptory na skórze, które regulują i wpływają na równowagę układu nerwowego. No i jest dostępność wody. Okazuje się, że woda jest bardzo takim kojącym czynnikiem, ponieważ ewolucyjnie, kiedy nasz mózg widzi, że jest łagodny jakiś zbiornik wody, bądź strumień, bądź rzeka, automatycznie uważa, że to jest dobre miejsce, żeby przetrwać. No bo będzie co zjeść, będzie co gdzieś tam z czego się napić, prawdopodobnie będzie roślinność, więc my lubimy takie miejsca jako ssaki i to jest dodatkowy czynnik na plus. Już oddaję, Adam. Dobrze. Tak, faktycznie ludzie mówią, że to, co działa na nich w lesie uspokajająco, no to jest szum drzew czy szum wody, że to są takie dźwięki czy śpiew ptaków, te, które jednak pozwalają zwolnić tempo i się uspokoić. I też pracujemy, cześć psie, w rozszerzonej skali zmysłów, że to nie jest tylko podstawowa piątka, czyli wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, tylko właśnie możemy pracować z wyobraźnią, możemy pracować z czuciem emocji, intuicją, czuciem głębokim, właśnie gdzie są różne części ciała w przestrzeni. Zmysł równowagi. Tak, tak. A powiedzcie, jak las może pomóc w leczeniu na przykład lęku, depresji albo wypalenia zawodowego? Bo myślę, że tutaj wiele osób może albo samemu, albo w najbliższym swoim towarzystwie, okolicy czegoś takiego doświadczyć. Jeszcze raz powiem, lęk, depresja, wypalenie zawodowe. Czy tutaj także pomagacie takim osobom? No, są badania, które pokazują, że zatrzymuje się natrętny obieg myśli. Tak, jest to nazywane ruminacją i po prostu nagle coś, co nas bardzo stresowało, zaczyna zwalniać w przestrzeni leśnej. I my możemy się skoncentrować na tym, co jest tu i teraz, a nie odbiegać myślami do pracy, do tego świata, który jest bardziej dla nas stresujący. No ale oprócz tego, jeżeli właśnie spadnie nam poziom kortyzolu w lesie, to może nam też wpadnie jakieś rozwiązanie, które jest nam potrzebne, żeby poradzić sobie z jakimś problemem, z którym się mierzymy. Oczyszczamy myśli, można by powiedzieć. Wracamy do takich podstaw, które w tym szalonym świecie, nie wiem jak wy żyjecie, ale właśnie zanim tutaj poszliśmy na spacer, to chwilę właśnie z Adamem i z Kasią powiedzieliśmy, że sporo się dzieje w naszym życiu, dużo mamy tego wszystkiego. A ja także złapałem się na tym, że jak wyjdę na spacer albo właśnie o poranku, uwielbiam, albo tak jak teraz idziemy po południu, wieczorem, to tak się wracam do takiej bazy. Wiecie, baza jest niesłychanie ważna w naszym życiu, szczególnie, że to tempo naszego życia to obrało niesamowite prędkości. To prawda i to sprzyja rozwojowi różnych chorób cywilizacyjnych, a teraz się mówi właśnie, że depresja, zaburzenia lękowe to już są choroby cywilizacyjne. Są takie predyktory, że już wkrótce depresja będzie jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności, więc nie ma żartów. Natomiast ja bym chciała z całą mocą podkreślić, że lasoterapia, spacery po lesie
nie zastąpią leczenia u psychiatry, nie zastąpią psychoterapii. Lasoterapia nie jest psychoterapią i absolutnie nie jest tak, że zalecam odstawienie tabletek, bo to jest nienaturalne, a chodzenie po lesie, bo to jest naturalne. To są metody komplementarne, to się ma uzupełniać, natomiast czasami jest tak, że nie da się inaczej pomóc pacjentowi niż przez farmakologię, ponieważ depresja jest też chorobą biologiczną. Jej może towarzyszyć ból, zachwianie funkcji psychologicznych takich jak właśnie poczucie jasnej przyszłości, pewności siebie, optymistycznego myślenia, ale też i fizycznych. Nie śpimy, mamy słaby apetyt, nie czujemy motywacji i przede wszystkim nie mamy siły na podejmowanie aktywności. Więc jeżeli ktoś ma ciężką depresję, nie pójdzie do lasu, bo prawdopodobnie nawet będzie miał trudność, żeby wstać z łóżka, umyć się. Podobnie jak ktoś ma bardzo silne napady paniki, to też las może go dodatkowo jakoś tam triggerować, uruchamiać. Więc pacjentów, którzy chorują psychiatrycznie, ja bardzo chętnie zabieram do lasu, ale po takim rozpoznaniu, czy to jest dla nich coś dobrego, czy to im nie wzmocni objawów, bo będzie na przykład za trudne. I pracuję w lesie i też z osobami, które chorują na schizofrenię i z osobami właśnie z depresją czy z lękiem, natomiast to są zazwyczaj chorzy w stanie stabilnym, gdzie ten stan zdrowia nie jest jakoś nieprzewidywalny, że coś się wydarzy, tylko bardziej właśnie wspieramy proces zdrowienia, ale też osoby, które są w remisji, czyli między kolejnymi epizodami, żeby wspierać profilaktykę, jak najbardziej super tutaj odnoszą korzyści. No i te korzyści są właśnie, tak jak Adam mówił, psychologiczne, relacyjne. Są na poziomie biologicznym, są na poziomie fizycznym, więc badań jest dużo, jest to też przede wszystkim przyjemne. A pamiętajmy, że w depresji w ogóle jest trudno z odczuwaniem przyjemności. Mamy taki objaw jak anhedonia, czyli niezdolność do czerpania przyjemności z różnych rzeczy, które do tej pory lubiliśmy. No i czasami w lesie nam się trochę to zaczyna wyrównywać, że zaczynamy odczuwać jednak tą przyjemność. Więc jest dużo korzyści i jak najbardziej tak, ja bardzo zachęcam, tylko pamiętajmy, nie na siłę i nie zamiast profesjonalnej pomocy. Bardzo ważne, że to powiedziałaś i to musimy podkreślać. Puścimy. To oni nas puszczają. Jak miło, fajnie. Dziękujemy. Słuchajcie, to już na koniec chciałbym Was poprosić o wskazówki. Takie 2-3 wskazówki od Was. Od czego zacząć? Jak tak naprawdę praktykować uważność w naturze i stosować te kąpiele leśne? Ja bym zachęcał do tego, żeby chodzić do lasu. Może to być właśnie to wyzwanie, żeby przez 7 dni spróbować każdego dnia wyjść do lasu, może odwiedzić różne w najbliższej okolicy. Możecie też spróbować po prostu 15 minut posiedzieć w jednym miejscu i nie korzystać z telefonu, tylko obserwować i słuchać to, co właśnie do Was przychodzi. Ze zdjętymi butami na bosaka? No, jeżeli oczywiście ktoś nie ma predyspozycji, o których wcześniej mówiła Kasia. Można, nie jest to konieczne, bo czasami zbyt bliski kontakt z przyrodą na początku budzi w nas jakieś obawy, więc pamiętajmy, że to ma być praktyka dobrowolna, że ma być przyjemna i że ma być bezpieczna. Jeżeli czujemy się bezpiecznie, tak jak tutaj jesteśmy w parku miejskim, jak najbardziej. Kąpiel leśna może być w parku, to nie musi być od razu rezerwat. Ważne, żebyśmy się w tym czuli komfortowo i żeby to było dostępne miejsce. Nie gdzieś na końcu świata, tylko tam, gdzie możemy regularnie sobie docierać, zaprzyjaźnić się z takim miejscem, może nawiązać jakąś głębszą relację, może po prostu mieć już taki zdrowy nawyk, żeby to miejsce sobie odwiedzać. Super. Ale fajny spacer. Jak się czujecie po takim chodzeniu i gadaniu? Bardzo przyjemnie. Co nie? I to jeszcze na łonie natury, na świeżym powietrzu. I w centrum miasta. Można. Dokładnie, bo pozdrawiamy Was z Parku Saskiego. Jesteśmy teraz tutaj w centrum Warszawy. Ale tak zielono, przyjemnie i jak widać było nawet w okolicy, bo mijaliśmy osoby, które ćwiczyły przy drzewie, przytulały się, a nawet ten młody chłopak trenował na Mączako z 2 tymi kijkami. Więc Fajnie? widzimy, że to nie jest ani dziwne na szczęście, ani jakieś powiedzmy budzące niezdrowe zainteresowanie. Ludzie tak praktykują i też fajnie mieć osobistą, głębszą relację z przyrodą, ponieważ to budzi wzajemność. Czym bardziej my czujemy, że to jest jakiś taki obszar, który nas wspiera, tym bardziej chcemy tą wzajemność pobudzać. No i okazuje się, że nagle te miejsca stają się dla nas ważne, cenne. Chcemy chronić przyrodę. No i to jest też nasze takie przesłanie, żebyśmy nie myśleli tylko egoistycznie o tym, ile to kortyzolu muszę zbić i ile limfocytów wycisnąć z siebie w lesie, tylko właśnie o uważnej relacji,
może czułej, może przyjacielskiej, która też sprawi, że będziemy się czuli na swoim miejscu, będziemy czuli przynależność do tego świata. Tak. No i będziemy po prostu o niego dbać. A ja wtedy, jak to co mówisz, zawsze czuję tą głębszą więź z przyrodą, z wiatrem, słońcem, falami, morzem. No Jak bo to oczywiście, żeglarz. jak to żeglarz, jak Tak mój świat. jest. Ale to jest piękne, powiem Wam. I to, co ważne, to słuchajcie, to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, jest na wyciągnięcie ręki, a tak naprawdę kilka kroków możecie wykonać od miejsca, gdzie albo pracujecie, albo mieszkacie i pewnie znajdziecie właśnie zieleń, naturę, las, park, gdzie możecie zażyć i spróbować tych pierwszych kroków z kąpielami leśnymi i kontaktem z naturą. Kasiu, Adam, bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. To była przyjemność taki spacer odbyć z Wami i z Wami, moi drodzy. Pomyślcie o tym, co możecie z tym zrobić. Może damy jakiś challenge, co? Na koniec wszystkim. Ja bym myślicie? dała challenge właśnie tak jak mówił Adam, żeby spróbować przez tydzień codziennie w tym lesie być taką uważnością. Rozmawialiśmy już o tym, że żeglarstwo i bycie w lesie mają trochę wspólnych obszarów, więc spróbujmy sobie pożeglować po tych lasach albo spokojnie, albo ponurkować. Lasonurkowanie też jest fajną opcją, bo zgłębiamy życie w gruncie. Patrzymy pod lupą czasami, można sobie lupy wziąć, co jest na tych kłodach, co jest na martwym drewnie. Tam można naprawdę odkryć świat, który wygląda jak rafy koralowe, więc spróbujmy sobie kąpać się w lesie na różne sposoby przez tydzień, codziennie i zobaczmy, jak nam z tym będzie. Pięknie to powiedziałaś. Pozdrawiamy Was serdecznie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnym Power Walku krok po kroku do dobrostanu. Co tydzień w środę o 18:15 zapraszamy Was tutaj. Oczywiście chodzimy częściej, bo my chodzimy codziennie rano na dobry początek dnia, ale taka specjalna edycja Power Walka krok po kroku to raz na tydzień. Fajnie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękujemy. Cześć, pa! Pa! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest MultiLife, Twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.